Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czajnikowego. Za moimi plecami znajduje się zamek w Warszawie. Jest to miejsce, w którym najprawdopodobniej została zaparzona i wypita pierwsza filiżanka herbaty w Polsce. Historia herbaty w Polsce związana jest z postacią Ludwiki Marii Gonzagi, królowej Polski i żony dwóch kolejnych królów Polski. Ona to przywędrowała z Francji w 1645 roku właśnie do naszego kraju po to, żeby wyjść za mąż za króla Polski, Władysława IV. Ona znała herbatę, w Polsce jeszcze nie bardzo była znana. Jako francuska miała herbatę, która pochodziła z Portugalii, gdzie trafiała drogą morską z Chin. Małżeństwo Ludwiki Marii Gonzagi z naszym królem Władysławem IV nie było zbyt udane. Małżonkowie od początku nie przypadli sobie do gustu. Dość powiedzieć, że sam ślub odbył się pro procura, czyli z inną osobą. Królowa ślubowała pod nieobecność króla innemu mężczyźnie. Dopiero powtórzono ceremonię po powrocie króla z wyprawy. Małżonkowie nie przypadli sobie do gustu, ale połączyło ich i wyswatało co innego. Król potrzebował pieniędzy, które ona posiadała, ponieważ Polska była w trudnej sytuacji. Potop szwedzki, wojna z Turcją. Tymczasem Ludwika Maria Gonzaga bardzo chciała korony. Niezależnie jakiego kraju, w jakich okolicznościach chciała po prostu objąć tron. Nie tylko dla siebie, ale również dla swoich potomków. Stąd nie była zbyt lubianą osobą przez szlachtę, ponieważ jeszcze za życia króla próbowała osadzić na tronie polskim któregoś z książąt francuskich. Była bardzo przebojowa i aktywna w życiu politycznym, trzeba to zauważyć, no i przez to nie była naprawdę lubiana wśród szlachty, za to społeczeństwo raczej nie skarżyło się na nią. Była francuską bądź co bądź, więc wiele nowego wprowadziła do Polski, między innymi herbatę, którą to właśnie piła w tym miejscu i zaczęła pić jesienią, ponieważ właśnie jesienią rozpoczął się jej pobyt tutaj w Polsce, gdzie już spędziła resztę swojego życia i właśnie przypada teraz 367. rocznica pierwszej filiżanki herbaty w naszym kraju. Także uczcimy to również czareczką czarnej herbaty, bo była to czarna herbata, innej raczej wtedy jeszcze nie znano. Co więcej, przez długi czas herbata jeszcze nie chciała się u nas przyjąć. 100 lat później nawet ciągle jeszcze ksiądz Kluk pisał w swoich herbariuszach, że Chińczycy trują nas swoimi ziołami. Tymczasem królowa nic sobie z tego nie robiąc, parzyła sobie na dworze barokowym w najlepsze herbatkę. Także zdrowie królowej i herbaty w Polsce. Historia herbaty w Polsce nie jest zbyt długa, nie jest zbyt kolorowa. Nie mamy nawet zwykłego angielskiego 5 o'clocka, co dopiero rytuałów, które mamy w Chinach i w Japonii. Także herbatka czarna w historycznym miejscu na zdrowie królowej i herbaty. To tyle. Do zobaczenia na naszej stronie czajnikowy.pl i w kolejnych naszych odcinkach. Dobrze, dziękuję. Ja nie wiem, czy wypada pić zdrowie zmarłej osoby.